Cześć! Zdecydowałem nagrać kolejny video po polsku. Szczerze mówiąc, nie potrzebuję żadnej wymówki, aby mówić po polsku, dlatego że ja tak silnie lubię ten język. Jeśli chodzi o naukę języków, jest jeden bardzo piękny tureckie przysłowie. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. To znaczy, cierpliwość to gorzki, ale jego owoce są słodkie. Dostałem pytanie od jednej koleżanki, jak mogę zbierać owoce w procesie nauki języka obcego. Moim zdaniem, w fazie początkowym nie musisz, powiedzmy, poszukiwać owoce, dlatego że one się pojawiają automatycznie w trakcie procesu nauki. So, jeżeli na przykład zaczynasz mówić kilka słów i na przykład jeśli uczysz się polskiego, Polacy zaczynają pozytywnie reagować, dlatego że uczysz się polskiego, to bardzo fajne poczucie, twoje wynagrodzenie dla uczenia się polskiego, to dostaniesz od razu. Ale na fazie średnio zaawansowanym, nie możesz dostrzegać w swoim postępie tak łatwo. Ale owoce są obecne, tylko trzeba być zauważalny i ich widzieć, dlatego że nie są zawsze oczywiste. Jeśli chodzi o mnie, ja pamiętam pierwszy słodki owoce na poziomie średnim. Pewnego dnia, możesz sobie wyobrazić, że to polski słownik. Pewnego dnia myślałem, nie trzeba brać z sobą słownik. Jeżeli nie znam słowa na ulicy, dam sobie radę. I to był wielka ugła, nie tylko dlatego, że miałem więcej miejsca w swoim kieszeniu, ale też dlatego, że myślałem, dam sobie radę w tym kraju, w Polsce. Znam wystarczającą ilość słów, aby pokonać problemy. Drugie owoce, bardzo słodkie. 16 lat temu byłem na wyjeździe służbowym w Polsce i ani raz nie musiałem posługiwać się językiem dla komunikacji z obcokrajowcami, to znaczy angielski. Mogłem spędzić cały tydzień w Polsce bez angielskiego. I myślałem, jakie wyzwolenie, już nie jestem zależny od języka dla obcokrajowców. Mogę po prostu być i działać i rozmawiać w tym kraju, może nie jak jeden z nich, ale już nie traktują mnie jako obcy. Trzeci owoce. Już bardzo cieszę w Polsce, że mogę sobie kupić książkę i nie trzeba bać się z góry, czy umie to rozumieć, czy nie. Na przykład przypadkiem ja byłem w księgarni w Krakowie niedawno i kupiłem sobie książkę o pszczołach. So, nie mam zielonego pojęcia o pszczołach, ale przynajmniej wiem, że dam sobie radę. Też 20 lat temu dostałem
tę książkę od koleżanki jako podarunek. I spróbowałem to przeczytać, ale musiałem się podać szybko, dlatego że brakowało mi słownictwa. Ale dzisiaj umiem go czytać, nie ma żadnego problemu. Nie znam oczywiście nie każdego słowa, ale mogę to czytać mniej więcej jako roman i to jest owoce, które nie mogłam zjeść 20 lat temu. Teraz się przydaje. Teraz ja mogę, powiedzmy, przetrwać materiał po polsku. Yeah. Takie rzeczy, trzeba ich zanotować. Umiesz coś zrobić, co nikt wcześniej nie mogłem zrobić. Na przykład wygłosić wykład po polsku, referat po polsku. Oglądać, nie wiem, serial po polsku, jak jak miłość, ten serial to świetnie zrodło wyrażeń polskich codziennych, jak ty sukinsyn, przespałeś z moją żoną, albo tego nie mogę ci darować i tak dalej. Dobrze, mam nadzieję, że sможecie, że będziecie mogli znaleźć swoje owoce na waszej drodze bez problemów i mam nadzieję, że będą ci bardzo, bardzo smakowali. Nara, trzymajcie się, pa, pa.